1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o kredycie konsumenckim. Firmy pożyczkowe zostały objęte nadzorem KNF, która uzyskała konkretne uprawnienia wobec instytucji pożyczkowych. Jednocześnie podniesione zostały wymagania dotyczące minimalnego kapitału zakładowego, który w chwili obecnej musi wynosić co najmniej 1 000 000 złotych. Zmiany te przyniosły pierwsze żniwa w branży. Aktualnie, a nagrywamy ten odcinek 7 lutego, do rejestru instytucji pożyczkowych jest wpisanych 106 spółek. Co to oznacza? Że status instytucji pożyczkowych utraciło w ostatnich miesiącach ponad 400 podmiotów. Przyjrzyjmy się bliżej konsekwencjom tych zmian. Ale zanim przejdziemy do tematu, przypominam o subskrybowaniu kanału Studio Gesell. Osobiście uważam, że nowelizacja przepisów nie powinna być oceniana negatywnie tylko poprzez pryzmat spadku liczby firm pożyczkowych. Po pierwsze, wkroczenie nadzorcy w obszar działania podmiotów udzielających kredytów konsumenckich powinno przyczynić się do większej profesjonalizacji rynku. Można spodziewać się, że zmniejszy się liczba podmiotów i praktyk, które naruszają prawa i interesy konsumentów. Po drugie, należy zakładać, że perspektywa oceny działalności przez nadzorcę przyczyni się do podniesienia standardów działalności firm pożyczkowych oraz jakości świadczonych usług. Ponadto KNF może pełnić funkcję ośrodka, który będzie pomagał instytucjom pożyczkowym w interpretacji przepisów, czy też kreowaniu dobrych praktyk dotyczących świadczenia usług. Co ciekawe, sama branża od dłuższego czasu oczekiwała na moment objęcia jej nadzorem KNF. Jest to interesujące, ponieważ rzadko zdarza się, aby dany sektor pozytywnie oceniał wprowadzenie dodatkowych obowiązków regulacyjnych oraz perspektywę kontroli i nadzoru działalności przez organ administracji. Tym bardziej, że objęcie nadzorem KNF wiąże się z dodatkowymi rocznymi opłatami, które instytucje pożyczkowe są obowiązane wnosić na pokrycie kosztów tego nadzoru. Aktualnie rynek oczekuje na publikację rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, które będzie określać szczegółowe zasady dotyczące obliczania i terminu wnoszenia wpłat. Z treści ustawy wynika jednak, że wpłata taka nie może być wyższa niż 0,5% sumy przychodów uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego za poprzedzający rok obrotowy i mniejsza niż równowartość złotych kwoty 5 000 euro. Zastanówmy się, co konkretnie zmienia się dla firm pożyczkowych w związku z ostatnią nowelizacją i na czym będzie polegać nadzór KNF. Aktywnością firm pożyczkowych, która podlega nadzorowi KNF, jest działalność w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. Celem nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych jest kontrola i egzekwowanie zgodności tej działalności z ustawą o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że nadzór będzie obejmował wszystkie kwestie uregulowane ustawą. Dla przykładu, możemy tutaj wskazać kwestię dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumentów, stosowania limitów kosztów pozaodsetkowych, weryfikacji źródeł finansowania działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytów konsumenckich, przestrzegania zasad dotyczących postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę bankową, zasad prowadzenia reklamy, przedkontraktowych obowiązków informacyjnych wobec klientów, czy też spełniania indywidualnych wymagań przez członków organów firm pożyczkowych. W związku z wprowadzonym nadzorem KNF, instytucje pożyczkowe rozpoczną realizację obowiązków sprawozdawczych, to jest przekazywania do KNF kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. Sprawozdania te będą obejmować dane dotyczące m.in. liczby i wartości udzielonych kredytów konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem kredytów, w których odroczono spłatę zadłużenia, struktury terminowej i walutowej kredytów, opóźnień w spłatach, liczby klientów, którym udzielono kredytu konsumenckiego, łącznych przychodów uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, bilansu instytucji pożyczkowych, informacji o źródłach finansowania działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, informacji o członkach zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów instytucji pożyczkowej. Sprawozdania kwartalne należy przekazywać KNF w terminie miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczy sprawozdanie, podczas gdy sprawozdanie roczne należy przekazać KNF w terminie 20 dni od dnia zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku spółek, dla których rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu, będzie to najpóźniej 20 lipca następnego roku. W ramach sprawowanego nadzoru KNF może zażądać od instytucji pożyczkowej jednorazowego przekazania lub okresowego przekazywania informacji, dokumentów lub danych, które w ocenie komisji będą niezbędne do kontroli i egzekwowania zgodności działalności instytucji pożyczkowych z ustawą, wydawać instytucji pożyczkowej zalecenia, które będą miały na celu zapewnienie zgodności działalności
w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego z ustawy. Jeżeli chodzi o sankcje, to należy mieć na uwadze, że w przypadku wykonywania działalności z naruszeniem ustawy KNF może nałożyć na członka zarządu instytucji pożyczkowej odpowiedzialnego za stwierdzenie nieprawidłowości administracyjną karę pieniężną w wysokości do 150 tysięcy złotych, wystąpić do właściwego organu instytucji pożyczkowej z wnioskiem o odwołanie takiego członka zarządu, jak również może zawiesić w czynnościach takiego członka zarządu do czasu rozstrzygnięcia sprawy jego odwołania. Może również nałożyć na instytucję pożyczkową administracyjną karę pieniężną w wysokości do 15 milionów złotych. Wreszcie może wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru instytucji pożyczkowych. Kolejne kwartały będą pokazywać, w jaki sposób instytucje pożyczkowe będą realizować obowiązki sprawozdawcze oraz w jaki sposób KNF będzie korzystać ze swoich uprawnień nadzorczych. Ważne będzie to, jak KNF w początkowym etapie obowiązywania nowych przepisów będzie podchodzić do kwestii wydawania indywidualnych zaleceń dotyczących zapewnienia zgodności działalności z ustawą oraz do tematu nakładania sankcji. Szczególnie interesująca wydaje się relacja pomiędzy kompetencjami KNF oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czas pokaże, na ile te same działania lub zaniechania firm pożyczkowych będą stanowić przedmiot zainteresowania obu organów. Z naszej strony obiecujemy, że będziemy na naszym kanale komentować pierwsze decyzje KNF wobec instytucji pożyczkowych. Tymczasem już teraz zapraszam Was na odcinek z gościnnym udziałem przedstawiciela instytucji pożyczkowej, z którym porozmawiamy o tym, jak nowe przepisy wpłynęły na działalność jego firmy. Do zobaczenia.